No to siemanko z Uzbekistanu. Jest ze mną Fara, Mateusz. Później poznacie trochę bardziej. Może będą chcieli coś opowiedzieć. Strasznie gorąco tutaj. W taksówce temperatura pokazywała 41 stopni. A ile jest naprawdę? Patrzyliście może? Nie. Przyjechaliśmy właśnie na obiad. To jest Plow Center. Zaraz wam pokażę, co jem. To jest plow z jajeczkiem, z koniną. To co to za mięso? To jest baranina? Wołowina. Wołowina, taki mini gołąbek można powiedzieć, bo tam jest ryż z mięsem w liściu winogron. Sałatka. A to co? Kefir. I do tego kompocik. I zaczynamy. Od razu na początku wyszło, że ja nie wiem nawet jak się to je. No to proszę jeszcze raz, po kolei. Dobra, mu pokażę, co? Tak. Bierze się kefir, tak nakładamy na ryż i to z kefirem. A dlaczego? Bo ogólnie płów jest tłusty. No jest mega tłusty. Tak, a jak je się to z kefirem, to kefir pomaga trawieniu. Aha, no, czyli jak byłem w Kirgistanie, ani raz dobrze tego nie zjadłem, ale w sumie w Kirgistanie oni ani raz mi do tego nie dawali kefiru. W Kirgistanie, ale nie raz nie dostałem kefiru. Tak? To nie, wszędzie dają tak naprawdę. Tak? No to dobra, to mi specjalnie nie dawali. Dobra, teraz przeszliśmy do miejsca. O, sorry. Gdzie się właśnie robi ten plow. O, popatrzcie. Tutaj. No, baranina, tak? Cienkie żeberka. O, baranina. Dobra, to możesz powiedzieć, co dokładnie się używa do zrobienia tego? Używa się tłuszcz baraniny, jak widzicie tam dalej, tak? To jest, ogólnie jest bardzo tłuste. Tak. No potem mięso jest tutaj mix raczej, baranina, wołowina. No i potem co? Dodają suszone winogrona. Papryka, marchewka. Papryki nie ma. Nie, to tylko marchewka taka. Tak, tylko to jest marchewka, no to jasne, że cebula. Ciecierzyca. Ciecierzyca, właśnie tak, chciałam powiedzieć. Tak. No i jeszcze jest inny rodzaj, gdzie używają innego tłuszczu. Używają tłuszczu. Ja zapomniałam jak to było kochane. Tłuszczu sezamu. Tłuszczu sezamu? Tak. Na oleju sezamowym takim. Tak, ale takie typowe to jest na baraninę, dokładnie, tak na tłuszcz baran. Nie, patrz, to ogólnie daje się zwykły olej, ten słonecznikowy, nie? No. I potem się po prostu dajesz taką widzisz, nie? Aha, i on się wytapia po prostu. Wytapia się i jest miks taki wtedy. Aha, no dobra, no to w sumie tyle. Ten to tu jest największy. Nie wiem na ile osób to tu mogą robić, a akurat nie ma, ale ogólnie to musi być mocno. Przyszliśmy teraz, znaczy zaczynamy ogólnie zwiedzanie. Jest plan, zobaczymy co z niego wyjdzie. Przyszliśmy teraz pod Biały Meczet. Wygląda tak, że my możemy wejść, dlatego że jesteśmy facetami, chociaż wiecie, mamy krótkie spodnie, no ale i tak możemy wejść. Znaczy możemy, wiecie co, to dla mnie to jest dziwne, że możemy, ale możemy podobno, także zaraz wam pokażę jak wygląda w środku. Dla mnie on wygląda jak stary, jest tak ładnie zrobiony, wygląda jak stary, a podobno ma tylko 7 lat. Oni też kręcą już vloga do siebie. Później was oczywiście zaproszę na jej kanał, znaczy już was zapraszam do jej na kanał. Dopiero startują, także fajnie jakbyście im zostawili też suba. Bo naprawdę są przemili. Świetna para. Dobra, wbijamy do środka. Ładnie to wygląda. Zaraz wejdziemy do środka. Zobaczcie, tam ktoś jest. Chyba nie ma. Dobra. Trzeba ściągnąć buty i wchodzimy. Buty tu zostawiamy? Nie, A dalej, co? ale tam ogólnie prosto jest dla kobiet. Aha. Ogólnie nie można, nie? Nam kiedyś było. A teraz kobiety też słyszałam, że mogą się modlić. Wprost dla kobiet, tutaj dla facetów. Możemy wejść? Możemy Tak do środka? No dobra. Się modlą akurat też. Teraz jest pora taka, wiecie, namaz czytała. Tutaj macie godziny, w których właśnie się modlą.
Jest o 4:05 rano, później jest pierwsza, później jest po 5. Nie, to jest o 15:05. Później 8 i później już wieczorna. Bierzemy na продаж, ja będę próbował takiego napoju, smak ogróżki. Chłopak taki sprzedaje. Przyjechaliśmy do kolejnego miejsca, jak ono się nazywa? Hazrat Imam. Co to jest? Hazrat Imam to jest taki kompleks. Czekajcie, odwróćmy się. Kurde, tu jest pod słońcem, no ale miesza z tym, no. W każdym razie jesteśmy teraz przy kompleksie Hazrat Imam. To jest taki kompleks medras. Medrasa to jest dawna szkoła koraniczna. Ciekawostka na temat tego miejsca jest taka, że... Czekaj, niech traktor przejedzie. Ciekawostka na temat tego miejsca jest taka, że podobno miejscowi w to bardzo wierzą, jest tutaj składowany włos proroka Mahometa. Ile w tym prawdy? Przekonamy się zaraz. A jeszcze... Wiecie, jak ja wierzę w takie rzeczy. Jest, okej, dobra, jest. Nie ma się co kłócić z miejscowymi, jest. No. Nie, na pewno. Na pewno. Wiara czyni cuda. O właśnie. Niech sobie wierzą w co sobie chcą. No. Tak, no do dzisiaj w zasadzie te budynki tutaj za nami, one pełnią funkcję szkoły. Kiedyś nauczano tutaj głównie Koranu, ale też dość ciekawą informacją jest to, że w czasach, kiedy tutaj komuna jeszcze funkcjonowała, było to Muzeum Ateizmu, czyli taka trochę ironia losu. No tak sobie zmienili sobie. Dobra, wchodzimy do środka, zaraz wam pokażemy. To jest drugi mecz, ale to już ostatni dzisiaj, czy jeszcze gdzieś będziemy jechać? Jeszcze na bazarze. A, jeszcze na bazarze, no. Na bazarze spróbujemy jakichś dobrych rzeczy, tutaj żebyście też zobaczyli, co się tutaj je dokładnie. Jakichś przysmaków. Jest okropnie gorąco. Ale o tym to wam chyba już dzisiaj mówiłem. Ale dzisiaj się posmarowałem 50, także chyba się nie spalę. Mam nadzieję, że się nie spalę. Jestem zawsze czerwony, także wiecie. A tak w ogóle to jutro prawdopodobnie jedziemy razem w góry. To się zapowiada ciekawy dzień. Nawet bardzo. A tu możemy też wejść bez problemu krótki spodem? Tak? No, jak nie ma takich oznakowań, widzisz? To no, powiem wam, że w tych krajach tutaj ten islam jest trochę inny. Nie jest taki, wiecie, tak mocno restrykcyjny. Jest po prostu luźniejszy. I to jest dobre. Jesteśmy teraz po drugiej stronie i to wygląda zarąbiście. Teraz będziemy tam do środka jeszcze zobaczyć. Po drugiej stronie to. Oni wolą, wiesz, 100 po 50. Nie? Teraz wam pokażę, powiem jeszcze, jaki tu zachodzi proceder. Czyli jest to jakby nielegalna wymiana pieniędzy, która jest tutaj legalna. Tak, zmieniliśmy pieniądze na bazarze. Tak, wymiana pieniędzy, po prostu stoi facet, który wymienia wam pieniądze. Taki kantor, ale nielegalny kantor. I to jest tutaj nielegalne, ale wszyscy wiedzą, że to się dzieje. Czyli jest nielegalne, ale legalne. I najlepsze jest to, że ja czytałem na internecie, żeby ze sobą brać drobne dolary, bo jest ciężko wymienić te grube. Ja specjalnie w Biszkeku, nie w Biszkeku, w Osz, rozmieniałem w banku stówki na drobne pieniądze, żeby mieć drobne. A tutaj właśnie ten pan się teraz śmiał. Jak mówił, że jakby wiedział, że ja mam takie drobne pieniądze, a miałem dziesiątki i piątki, to by mi nie wymienił. No, a u nas wolą takie tak. 50 albo 100. No, widzicie, no także nie czytajcie i nie wierzcie we wszystko, co piszą w internecie. No, ale to takie śmieszne, bo to... Jeszcze
No, przepraszam no, cię. mów, no. Jeszcze coś takiego, że ogólnie radzę wam, żeby się tak nie chowali, tak żeby nie gniotły pieniążki. A, i oni lubią takie prościutkie, Nawet czasami mówią, że jeżeli masz nowe i stan jest dobry, to damy ci tam na dolara więcej, jak zmieniają. O, no. Więc nie gniecie pieniądze, bo jeżeli bardziej taki jest najnowszy, to im więcej dostaniecie. No, a ja nie dość, że miałem zmięte, takie z kieszeni, to jeszcze miałem drobne. Ale dobrze, fajny facet było, tak ze śmiechem do tego podszedł, a nie z nerwami, także dobrze. No, a teraz przyszliśmy właśnie na bazar, który jest tutaj najbardziej popularnym bazarem. Jak to się nazywa? Czarsu? Tak. Czarsu, tak. Przyszedłem kupić sobie 2, może 3 koszulki z długim rękawem, bo czytałem, że w Iranie lepiej, żebym nie chodził z krótkim, żebym miał tam długie ubrania. Także już troszkę się do tego szykuję do przodu. No i w ogóle muszę na jednej sobie coś tam wydrukować. Także dobrze wyszło. No, a tak w ogóle to już widzę, że tu kupicie wszystkie marki. Patrzcie, szlafszorzyk, Louis Vuitton. Same oryginały. Wszystko oryginalne, pamiętajcie, wszystko. Kupujemy czapki, bo chcę sobie wydrukować nową. Wiecie, to jest moja ulubiona. No ale ona już pół świata widziała. Muszę sobie kupić jeszcze jedną taką, bo ta jest taka zwykła, prosta, z daszkiem do przodu. Tu jest tak gorąco, że potrzebuję daszkiem do przodu, bo naprawdę pali mi twarz. Sami o tym wiecie. No, ale i tak jeszcze taką samą też będę musiał kupić. Tylko ciekawe, gdzie znajdę miejsce, gdzie mi wyszyją napisy. Ale znajdzie się. A jak nie tu, to w innym kraju. O, i tutaj się właśnie stało to, co wam mówiłem. Stoi za mną, czekajcie, o, tam idą już teraz w moją stronę. Stało 4 policjantów, obok nich gościu i normalnie mówił rosyjski rubel, dolar, że chce wymienić. Wiecie, to niby nielegalne, a każdy o tym wie, że to się tu dzieje. No ta policja to i tak pewnie nawet jeszcze działkę z tego ma. Tak to wygląda. Chodzimy, szukamy koszulki z długim rękawem, kurde, nie możemy gdzie znaleźć. I tu jest główne wejście tam na ten targ właśnie, tak? Tu dookoła. Jedno z głównych. No. Aha, czyli jeszcze dalej będzie. No dobra. Tutaj oczywiście wszystko macie podzielone na różne... Kurde, jak to powiedzieć? A, na różne działy, dokładnie, no. O. Salam alaikum. To jedzą? Co to jest? To jest glina, to jest glina, którą jedzą głównie kobiety w ciąży, dlatego że ona jest bogata w jakieś składniki odżywcze. Podobno jest obrzydliwa w smaku, ale jakoś pomaga. Nie wiem, czy bardziej mentalnie, czy faktycznie fizycznie. Jadłaś tą glinę? Tak, jadłam. Dobra? Glinę jak glinę. glina jakbyś ziemi, no? Możesz spróbować. No ma kiedy był? Fajstoszy, no on też mówił, że dla... Mogę spróbować? Mogę spróbować kawałek? A może to jest leczebne jakieś. A z glinę po prostu porady? Tak? Dobra. No ma jakieś witaminy, to jedzą... witaminy, minerały, jak się witaminy, minerały. Mają witaminy i minerały, tak? Ale to jest dla kobiet w ciąży ogólnie? Tak. Spróbuję. Nie wiem, jak się za to wziąłeś. Dziwny posmak będziesz miał potem, wiesz? Tak to jest twardy jak kamień. No to. A ja nie wziąłem kamienia? Żebym zęba nie złamał. Kurde, boję się, że zęby połamię. A mam nowe. Za dużo zjesz tych gołąbek. Mam na No. Ciężko powiedzieć, jak to smakuje. to jest listafisz tam. Jakbym, nie wiem, jakbym się z ziemi zjadł trochę. No, dziwna akcja. Glina. Okej, dostaliśmy jeszcze miksa, teraz wszystkich przypraw. Pan nam dał, żeśmy spróbowali. W coś mnie chce wkopać. O, ale mam usta białe od tej gliny. Dobra, próbuję. O, pyszne. Pycha. No na wszystkie te zupy, na wszystko mówię. Pycha. A. Dobre, bardzo. I na dole wszędzie mięso sprzedają. I różne tutaj jakieś sery akurat. A tu orzechy, suszone owoce. Właśnie się najadłem ogórków kiszonych.
Miałem taką ochotę, pani nas poczęstowała. Musiałem sobie kupić. Musiałem sobie koktajl mleczny brać, spróbować z targu i do tego jemy. Bardzo słodkie to jest. Uwianym lodem i sezamem. Jaki ty chcesz, tak? Chcesz też? Nie mam, czekolada. I też szkoła. Patrzcie jaka głupota. Farbują kurczaki na kolorowo. Sprzedają takie. To podobno w farbie. Ale później już długo nie żyją. Masakra. No tak, sługie... On nawet nie widziałam, jak on mówi, a czym będę teraz karmić? On te zabały to kupiło, chyba by fajnie wyglądają. Ja pierwsza masakra, co? Mówi, że tym będziesz karmiła, to będziesz robiła. To ona nawet nie wiedziała, to że 7kami. Jest. Ja jest sprzedał jedzenie, teraz będzie miało jedzenie. Ej, przepraszam, jak wasz kanał się nazywa? Uspol Production, zapraszam. Uzbol? Production. Okej, dobra. I Uspol Produkcje, Uspol. odcinki co niedzielę o 12, zapraszamy. Dokładnie tak. Uzbecko-polskie przygody. Uzbecko-polskie przygody. Dobrze podsumowane. Link zobaczycie na dole w opisie. A zaraz moi goście, a w sumie jestem ich gościem, coś wam więcej opowiedzą. Widzicie, jakie to mają taksówki. Takie małe busiki. Fajnie, co? W drodze. Czekaj, czy to będzie dobrze słychać. A będzie. No to dobra. Pierwsze pytanie. Jak ty się znalazłeś w Polsce? Ja się znalazłam w Polsce. Pojechałam na studia do Polski, bo mam polskie korzenie i nie było mi się ciężko wydostać stąd. Tak, jak długo się polskiego? A pojechałeś do Polski w ogóle całkowicie bez polskiego, tak? W Polsce Bez nie polskiego, bez angielskiego. O, To w ogóle jest tak szalona historia, że sobie nie zdajesz sprawy. No? Tak. jak ty sobie radziłaś na początku? Nie radziłam w ogóle, chciałam wrócić. Od razu przyjechałam jak na lotnisko, to chciałam kupić z powrotem bilet, a mi nie starczyło po prostu. I musiałam zostać. Aż ty sobie przyjechała i od razu chciała wrócić. No, Nie serio, było jej no. stać. Ej, no ale naprawdę, no w Polsce, no umówmy się, w Polsce Bez bez żadnego języka to no, musiało być ciężko. A jak załatwiałam sobie studia, jak legitymację musiałam robić, to jest wstyd po prostu był, nie? Tak migałam językiem, wszystko pokazywałam. Ale dałam radę, rok się uczyłam języka. W rok się nauczyłaś, tak? Tak, zerówka, taki jest program. No i pojechałam na tą zerówkę, uczyłam się przez rok po 5 godzin polskiej gramatyki, nie? Tak, i potem co, no poszłam na studia, mieszkałam w Warszawie, to do Warszawskiego Uniwersytetu poszłam. Co potem? No potem rzuciłaś studia dla tego dżentelmena tutaj. A miało być tak dobrze w Polsce. Nie, to nie jest prawda, to nie jest prawda, ale prawda, poznaliśmy się na studiach w Tak, Warszawie. w akademiku się poznaliśmy. I nie lubiliśmy się na początku bardzo. Tak to zawsze jest. Tak. No i co, no dałam rady, poznałam potem dużo osób fajnych po polsku i cały czas byłam w polskim otoczeniu, więc nie było już łatwiej ciężko. było, nie? Jak Tak, się 3 słuchało. miesiące już tak... Ale no, ciężko rozumiałam poznać, się. że nie Polka, nie? W sensie po mowie całej. No nie no, trochę słychać, Ale czasami idzie się pomylić. Dobra, to teraz może ty, Mateusz, jak ty się tu znalazłeś? No ja przyjechałem za tą panią, poznać jej rodzinę w zasadzie, bo jesteśmy ze sobą już 3 lata, z przerwami, trzeba przyznać, ale dobra, powiedzmy, Normalna akcja. jesteśmy ze sobą już sporo czasu, a jeszcze nie miałem okazji poznać jej rodziny, no i po to tutaj jestem. Przyjechaliśmy na 3 miesiące. Jesteś pierwszy raz w Uzbekistanie, tak? Tak, pierwszy raz jestem, ale na pewno nie ostatni. O, właśnie, powiedzcie Polakom, jak na przykład się zastanawiają, czy tu przyjechać, co polecacie w tym kraju? O, modlą się to. No, ale jak? Co polecamy, tak? W Uzbekistanie. Tak, no znaczy, co warto zobaczyć w Uzbekistanie właśnie? To znaczy, dobra, no wiadomo, że te 3 miasta główne, które właśnie mi powiedzieliście, co mi poleciliście. Tak. Ja się przyznam, że zanim się nie skontaktowaliśmy, to też nie wiedziałem, co tu jest. Bo wiecie, jak ja podróżuję. Przyjadę, szukam czegoś i jadę tam. No, ale właśnie te 3 główne miasta na jedwabnym szlaku, Tak. to jest taka główna atrakcja Uzbekistanu. Tak, Samarkand, Buchara i Hiran. Tak, no to będzie, no, to zobaczycie
zobaczycie u mnie na vlogach, no bo tam wszędzie jadę. Piotrek pewnie też jeszcze skoczy nad Morze Aralskie. Też super ciekawe miejsce, ale trochę inne niż te, które zostały przed chwilą wymienione, ale zobaczycie sami. Znaczy, ogólnie zostaje tutaj 2 tygodnie, także na pewno będzie co pokazać. Już wiem, że na pewno będzie ciekawie. No, na pewno. Mam nadzieję, że uda mi się tu wrócić jeszcze na jakiś weekend, bo podobno życie nocne też tutaj jest. Co, jestem zaskoczony. Jak wrócisz z tripa, to może pójdziemy na jakąś imprezę. Tak, a właśnie ciekawy, kurde, 11 sierpnia planuję lecieć do Tadżykistanu. Kupiłem już bilet, dzisiaj złożyłem, o wizę jeszcze nie dostałem, ale bilet już kupiłem, bo był bardzo tani. Jakby to wypadło jakoś przed weekendem, było super, bo przyjechał tu jeszcze na weekend. Można by było gdzieś iść razem, no. Pokażemy życie nocne w Taszkencie. Ale by było. Już się nie mogę doczekać, bo sobie nie mogę jakoś tego bardzo wyobrazić. No wiecie, to jest, jakby nie patrzeć, no głównie muzułmański kraj po prostu, także nie wiem, jak to może wyglądać dzisiaj nocne, także z chęcią bym chciał to zobaczyć i z chęcią bym chciał wam to pokazać. No, oby się udało. Bo no szczerze to ja nie wiem, czy będę miał 2 tygodnie, znaczy na pewno muszę coś wymyślić tam 2 tygodnie w trasie, ale chyba nie ma sensu, bo lepiej tu jeszcze wrócić na jakieś 2 dni chociaż. Dobra, nagramy zaraz jeszcze, bo tu słońce się już tak odbija i już mnie trochę ręka boli. No i tak jak wam zapowiadałem wcześniej, ta urocza para ma kanał na YouTube. Co na naszym kanale znajdą ludzie? Głównie podróże. W zasadzie to póki co tylko podróże i raczej tak zostanie. Tak, no bo filmy, tak jak mówię, założyliście rok temu, ale filmy dopiero zaczęliście wrzucać niedawno. Tak, no już wcześniej wrzuciliśmy jakieś tam rzeczy, ale nie za dużo, ale też warto sprawdzić. Tak. A teraz będą na bieżąco, jak to było? Co niedzielę o 12. Co niedzielę o 12. Póki co z Uzbekistanu, potem mamy plany, ale to dowiecie się potem. Dokładnie, także warto zostawić subskrypcję i czekać. Zachęcamy. Tak. Byliśmy u fryzjera, znaczy no ja byłem, oni byli mi pomóc. Ładnie przycięte wszystko. Wiecie co chciałem wam powiedzieć, jakbyście na przykład planowali wyjechać do Uzbekistanu i chcieli otworzyć jakiś interes, otwierajcie aptekę. Tak przeszliśmy jakieś, ile tam mogło być, 300 metrów tutaj od fryzjera? Z 200 metrów i właśnie byliśmy w 28 aptece. No to w końcu. Jest. Dopiero w ostatnim. Aha, i jeszcze jakbyście chcieli powiedzieć, to jest 28, tutaj od razu obok jest 29 i od razu obok jest 30. Ja nie wiem, jakim cudem ludzie zarabiają tutaj na aptekach, ale naprawdę to jest niesamowite. Dawaj Piotr, odpalamy tę aptekę. Trzeba otworzyć. Dobra inwestycja. Chce ktoś z was zainwestować? Startup. Apteka w Uzbekistanie. Tak. Mistrzostwo świata. Nie, naprawdę. A jeszcze oni mówią, że u nich na ulicy jest jeszcze więcej. To już w ogóle sobie nie wyobrażam. Dobra, idziemy na metro, pokażę. Ta stacja będzie ładna? Wiecie jak ona wygląda, czy nie? No, za jak to było. Bo tak w ogóle to tutaj stacje metra są podobno odrąbane na maksa. Także zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy akurat ta też będzie taka, ale jak nie, to w centrum mamy ładne. No, także wam pokażemy. Jedziemy jeszcze do centrum zobaczyć. No, przyszliśmy do metra. Bilet kosztuje 1200, czyli to jest jakieś... ile? 50 groszy? No, 50 groszy. O, nie tu. Przyszliśmy teraz na miejscówkę, gdzie się uzbecka młodzież zbiera. Znaczy nie mówię tej pani. Nutka leci. Cały bagażnik głośników ma. Amir Temur. Legenda tutaj. Idziemy teraz... No patrzcie, jak wszyscy robią zdjęcia. Idziemy teraz na tamtą ulicę. Kurde, się odbija, sorry. Na tamtą ulicę. Poszukać czegoś dobrego do jedzonka. Przepraszam, mówisz po polsku? Mówię po polsku. Ale trafiłem, no popatrz. Pierwsza dziewczyna, którą zaczepiłem tutaj i od razu cyk po polsku. Ja to mam szczęście. Co tu robisz sama? Czekam na słowo. Na mnie? Gdzie idziemy? Teraz na tamtą uliczkę, co? Tam, gdzie tak świeci? Bywszy Broadway, czyli że kiedyś się nazywało Broadway, a teraz jest inna ulica. A, jakieś Broadway, tak? Tak. No. I co tam jest? Po prostu restauracje? Takie restauracje, jakieś takie, nie wiem, zabawy, nie wiem, A, sklepy. No. Zaraz zobaczymy. No.
Od razu widać, że w centrum jesteśmy wszystko ładnie oświetlone. Idziemy tam. Tak samo jak dużo aptek tu jest, tak samo dużo gruszek do bicia. A ja wiem, że on jakieś robił w Turcji właśnie, no. Habib. Zdrowa kolacja, hamburger. Ale przyszliśmy do restauracji, chcieliśmy zjeść coś porządnego i jest zamknięta aż. Oni były od 20 muszą być tu pozamykane, no ale to chyba tylko w centrum, z tego co mówili. Hamburgerki pyszne. Smakuje? Tak, bardzo smaczne. Mi też. Szczególnie byliśmy tacy głodni. Jedliśmy dzisiaj prawie nic. Piliśmy tylko wodę, bo było tak gorąco. I to jest takie pyszne. I tanie, za zestaw. Ile za zestaw było? $4? $4 za zestaw. Ale naprawdę dobra jakość. Mega udany dzień dzisiaj. Później tam jeszcze coś tam powiem. Ale było fajnie. Jutro, jak się nazywa ta miejscówka, gdzie jedziemy? Nefrytowe jezioro. Nefrytowe ozero. A, nefrytowe jezioro. No, także się zapowiada udany dzień. Jestem już w hostelu. To był tak fajny dzień, że naprawdę są mega sympatycznymi ludźmi. Było świetnie. Cieszę się, że Mateusz do mnie się odezwał. Tam nie pamiętam jak dawno temu, chyba 2 tygodnie temu, jak już byłem w Kirgistanie, może tydzień temu. Napisał, a kiedy będzie Uzbekistan, że tutaj są. No i tak wyszło, że się zgadaliśmy i się spotkaliśmy od razu w pierwszy dzień. Jutro jedziemy też dalej. Później oni mi w ogóle powiedzieli, jak sobie fajnie rozegrać całą trasę. Następnie pod sam koniec chcę tutaj wrócić, żeby przyjechać na imprezę w weekend i później będę miał jeszcze 3 dni. To sobie będę po prostu tu trenował. Tak mniej więcej mam zamiar zaplanować sobie pobyt w Uzbekistanie. Fajnie. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście. Jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, wbijajcie. Jak Wam mogę prosić, zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Bardzo się cieszę, że tu jestem, bo jest fajnie.